Najsłynniejszy polski nekrofil. Edmund Kolanowski to jedna z najbardziej przerażających, a raczej odrażających osób, o jakich kiedykolwiek słyszałem. Niemal dokładnie rok temu udało mi się zdobyć trudno dostępny egzemplarz Martwych Ciał. Współautor tej książki również interesuje się tematem prawdziwej zbrodni. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać na temat Edmunda. Bez wątpienia sprawa Edmunda Kolanowskiego była najsłynniejszą, najbardziej popularną i najbardziej mroczną historią w powojennym, kryminalnym Poznaniu. Poznałem mnóstwo milicjantów, policjantów, którzy wprowadzili mnie do tego przestępczego świata. Praca nad tą książką uprzytomniła mi, że najciekawsze, najważniejsze i najbardziej emocjonujące historie to są historie prawdziwe. Po lekturze Martwych Ciał postanowiłem dogłębnie przeanalizować historię Edmunda. Nekrofil polował w mieście, w którym żyje. Chodził tymi samymi ulicami, oglądał filmy w moim ulubionym kinie, a bestialskiego zabójstwa 13-latki dokonał w dzielnicy, w której mieszkam. Zapoznałem się z aktami sprawy. Ich treść była wstrząsająca. Szczegółowe opisy i zdjęcia zbrodni, własnoręcznie napisane listy mordercy, przerażające zeznania nekrofila, a nawet dowody rzeczowe, takie jak zardzewiały już kolczyk wyciągnięty z ucha zabitej dziewczynki. Z każdym kolejnym tomem akt postać Edmunda intrygowała mnie coraz bardziej. Spróbowałem dotrzeć do ludzi, którzy znali Edmunda i mogliby opowiedzieć coś na jego temat. Upływ lat zrobił jednak swoje. W tej kamienicy nie znajdzie pan nikogo. No to już... To oni tak już nie żyją. No tak, to już za stare czasy. To w takim razie mieszkali gdzieś tutaj w pobliżu? Pan stoi. W tym miejscu. Na parterze. Pomimo tego, że proces nekrofila relacjonowały wszystkie lokalne dzienniki, niektórzy nigdy nie słyszeli o tej historii. Kolanowski Edmund. Ja tu mieszkam prawie 30 lat i nie kojarzę. Jednak po wielu próbach udało się w końcu dotrzeć do mężczyzny, który znał Edmunda. Co więcej, był nawet przy jego zatrzymaniu i opowiedział o kilku ciekawych faktach. Ale zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w miejscu, które mogło mieć znaczący wpływ na rozwój Edmunda Kolanowskiego. Michał, co to za miejsce? Jesteśmy przy grobie Andrzejka Kolanowskiego. To był starszy brat, który zmarł za młodu. Matka prowadziła Edmunda tutaj go na spacery. Można by powiedzieć, że spędził tutaj swoje dzieciństwo. Czyli Edmund od samego dzieciństwa był przesiąknięty tym cmentarnym klimatem. Na to wygląda. Policjanci, z którymi rozmawiałem, którzy prowadzili tę sprawę, byli, mam wrażenie, przekonani, że to miało niebagatelny wpływ na jego osobowość, na jego psychikę. Zresztą Edmund później bardzo często wracał na cmentarze, aż w końcu zaczął swój kryminalny, przestępczy, zabójczy proceder. Jak widzimy, jest całkowicie zapomniane to miejsce, nie ma żadnego napisu, jakieś dwa stare lampiony. Kiedy podesłałeś mi fotografię tego miejsca, muszę powiedzieć, że bardzo zrobiło mi się przykro i zacząłem sobie wyobrażać Andrzejka, wyobrażać młodego chłopczyka, który umarł i który no, jakoś z zagrobu być może pokierował swoim młodszym bratem. Historia Edmunda rozpoczęła się właśnie w tym miejscu. Rozpoczęła się w tym miejscu i zakończyła się również w tym miejscu. Uważasz, że
To, że w dzieciństwie często bywał na grobie swojego starszego braciszka, mogło mieć wpływ na to, jakich czynów się dopuścił? Mam wrażenie, że można wysunąć takie podejrzenie. Ci, którzy rozmawiali z Edmundem, którzy go badali, zdaje się, że skłaniali się ku temu przypuszczeniu. Edmund nie miał łatwego dzieciństwa. Był chorowitym dzieckiem. Cierpiał na skazę wysiękową, przez co jego twarz była pokryta licznymi ranami i strupami. Inne dzieci nie chciały się z nim zadawać. Był wyśmiewany. Sprawiał problemy wychowawcze i miał kłopoty z nauką. Wiele czasu spędził w szpitalach i w sanatoriach. Te miejsca również mogą mieć związek z późniejszym zamiłowaniem do martwych ciał. Gdy miał około 13 lat, wspólnie z innymi chłopcami chodził podglądać trupy nagich kobiet leżące w pobliskiej kostnicy nieopodal placówki, w której się znajdował. Chłopcy wdrapywali się na drzewo i w odległości kilku metrów podglądali sekcję zwłok kobiet. Dochodziło także do sytuacji, w których chłopcy masturbowali się przy tym widoku. Nieśmiały, wstydliwy Edek unikał kontaktów. Szczególnie trudno było mu nawiązać relacje z dziewczynkami. Od początku mam kłopoty z kobietami. Jak pamiętam, od szkoły podstawowej, od 3-4 klasy. Na początku zaczepiałem dziewczynki, a potem zabierałem bieliznę ze strychów i się nią bawiłem. Z każdym rokiem coraz trudniej było mu zapanować nad szybko rosnącym popędem seksualnym. Próbował popełnić samobójstwo. W wieku 21 lat dźgnął się nożem. Jednak w końcu udaje mu się znaleźć partnerkę i bierze ślub. W początkowym etapie związku między parą często dochodzi do kontaktów intymnych. Kobieta zachodzi w ciążę, rodzi Edmundowi pierwszą córkę, a 2 lata później na świat przychodzi kolejne dziecko. W tym czasie rozwijają się u Edmunda skłonności do nekrofilii. Po raz pierwszy rozkopuje grób. Wtedy miałem 25 lat. Wykopałem zwłoki na cmentarzu. Podniosłem suknię i się onanizowałem nad nią półklęcząc. Potem zakryłem wieko i zasypałem. Żona Edmunda w strachu przed zajściem w kolejną ciążę odmawia mu seksu. Mężczyzna zaczyna wówczas atakować kobiety nad jeziorem Rusałka. Podobno nie miał zamiaru gwałcić kobiet. Chciał je dotykać w miejscach intymnych. Po kilku takich próbach trafia do więzienia, z którego wychodzi dopiero po 7 latach. Jak wyglądało życie Edmunda po wyjściu z więzienia? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że on w czasie odsiadki rozwiódł się ze swoją żoną. Więc pewnie wtedy, kiedy już wyszedł na wolność i musiał jakoś zorganizować sobie na nowo życie, to życie było smutne, było odcięte od żony i od dzieci. Został zatrudniony w znanej firmie Ziołolek. Pracował tam jako palacz. Po jakimś czasie spotkał swoją starą znajomą, zamieszkał z nią i zaczął z nią prowadzić życie. Na ulicy Wodnej. Można by powiedzieć, że Edmund Kolanowski mieszkał w samym centrum Poznania, w samym sercu Poznania. No Edę miałem okazję przez dobry rok właściwie poznać. Znaczy, trudno powiedzieć o nim jakieś, dość skryty był po prostu. No to jak wtedy wyglądał. No. Może tylko po prostu to jest lepiej uczesany. Taka ciekawostka. W szafce odzieżowej miał na przykład zdjęcia. No, różnie, mężczyźni wiadomo, że tam jakieś roznegliżowane kobiety albo akty, coś takiego. A on miał akt, ale z wilkołakiem. Kobieta z wilkołakiem. No taki trochę inny, bo jeszcze nie widziałem nigdzie coś takiego, a on takie właśnie trochę tam inny. Badali na przykład jego rzeczy w szafce, to też znaleźli tkankę ludzką, nie? A ta szafka wciąż jest dostępna? Nie, została, nie wiem, co się nawet dokładnie z nią stało. Czy spalona została, bo to była drewniana szafka jeszcze wtedy. Nie, to nikt tam w ogóle nie chciał tej szafki przejąć. Ja widziałem tylko, jak weszli ci policjanci i z kierownikiem ode mnie, i z prezesem, i tylko było
Panie Edmundzie, panowie do pana. On się tylko zdążył, bo on był plecami do nich, się zdążył obrócić i od razu na jedną i na drugą i wyjazd. Był spokojny? Tak, spodziewał się tego? To znaczy, on był taki spokojny. Ja podejrzewam, że on już czuł, że już jest blisko tego, że go chwycą jednak. Nie powiem, że ciarki przechodzą, ale dla mnie to jest cały czas dziwne. Znałem człowieka, no i bym nigdy nie powiedział. Jakby mi ktoś to powiedział, to bym powiedział, no naprawdę chyba żartujesz, bo... Ja tym bardziej, że jego postura wszystko na to nie wskazywała. Wszystkich innych, jakby powiedzieli ktokolwiek, to on by był jako jeden z ostatnich do wymienianych do tego, że właśnie mógł się ktoś takiego czegoś dopuścić. 4 listopada 1982 roku niedaleko cmentarza na Naramowicach dochodzi do zaginięcia 13-latki. Alinka około godziny 16:30 wyszła z domu na łąkę, aby zerwać trawę dla królików. Milicja rozpoczęła poszukiwania, ale ciało odnaleziono dopiero miesiąc później. Zmasakrowane, nagie zwłoki dziewczynki leżały zaledwie kilkaset metrów od jej domu. Nie było wątpliwości, że została zamordowana. W pobliskim stawie znaleziono także należące do dziewczynki rzeczy. Przyczyną zgonu dziecka były obrażenia głowy. Z ciała wycięte zostały piersi oraz narządy płciowe. Milicja od razu połączyła te zbrodnie z innymi zdarzeniami. W lutym 1982 roku z cmentarnej kaplicy na Naramowicach zniknęły zwłoki. W trumnie zostały jedynie buty, książeczka do nabożeństwa oraz różaniec. Kolejnego dnia w pobliskim polu znaleziono obnażone ciało, z którego sprawca także wyciął narządy płciowe. Zbezczeszczone zwłoki znaleziono również na cmentarzu w Miłostowie. Trafiono tam na rozkopany grób, a obok znajdowało się ciało pozbawione narządów płciowych i piersi. Ten sam modus operandi. Niedługo potem sytuacja powtórzyła się. Znowu cmentarz w Miłostowie. Kolejny rozkopany grób i zbezczeszczone zwłoki. Milicja nie miała żadnych wątpliwości, że ścigają dewianta, który w każdej chwili może dokonać kolejnej zbrodni, może zabić kolejną osobę. Nie mogli mieć żadnych wątpliwości. Po odnalezieniu zwłok Alinki zaczęto bardzo intensywne działania poszukiwawcze. Jak wyglądała praca milicji? W jaki sposób próbowano złapać Edmunda? No przede wszystkim na początku zorganizowano rozpoznanie posesyjne, czyli sprawdzano mieszkańców okolic bardzo dokładnie. Sprawdzano środowiska, które mogą być jakoś związane z ludźmi, którzy doskonale posługują się skalpelem czy jakimś ostrym narzędziem, którym można w ten sposób okaleczać ciała. Sprawdzano zatem szpitale, sprawdzano także pracowników cmentarzy. W pewnym momencie po odnalezieniu kolejnych zwłok milicja postanowiła patrolować cmentarze. Milicjanci musieli wykazać się dużą kreatywnością, kiedy próbowali wykryć sprawcę. Urządzono patrole na cmentarzach i w końcu udało się złapać Edmunda na gorącym uczynku. Opowiedz, Michał, o tym zdarzeniu. Tak, może jeszcze jedno słówko o tych patrolach. Milicjant, z którym rozmawiałem jakiś czas temu, podkreślał bardzo mocno, że w styczniu albo w lutym nastały straszliwe mrozy, minus 20 stopni, więc te patrole były czymś niezwykle wyczerpującym, żmudnym. Patrolujący milicjanci w pewnym momencie natknęli się na rozkopany grób. Zdaje się, że jeden z milicjantów potknął się o trumnę, która została wyciągnięta. Wyciągnęli broń. Zobaczyli w oddali jakąś białą plamę sprawcy, który był przerażony ich widokiem. Jeden z milicjantów wyciągnął swoją broń, czyli P64 i zrobił coś, czego nie powinien zrobić, to znaczy bardzo wolno zaciągał kurek. I w wyniku tego zablokował sobie broń. I kiedy strzelił do mężczyzny, na którego się natknęli,
broń nie wypaliła, zacięła się. Nekrofil, złapany niemalże na gorącym uczynku, zdołał uciec. Przyjechały posiłki, przyjechała ekipa kryminalistyczna, która zabezpieczyła ślady. Jednocześnie przywieziono 3 psy, które po kolei poszły tropem przestępcy, który uciekł. Niestety psy do pewnego momentu całkiem żwawo sobie radzące, za każdym razem w końcu traciły ślad. Mimo wszystko Edmund na cmentarzu pozostawił po sobie wiele śladów, które doprowadziły do jego schwytania. Tak, zostawił wiele śladów. Kluczowym okazał się ślad bardzo niepozorny, bo taki rulonik papierowy z napisem Pollena Łaskarzew. Istotne było również to, że podczas ucieczki Edmund skaleczył się w twarz. Tak, uciekając musiał przebiegać przez chaszcze, w efekcie poranił sobie twarz. Szczęśliwie tak się stało, później dzięki temu można było nabrać pewności, że Edmund Kolanowski mieszkający na ulicy Wodnej i nekrofil, zabójca, to jest jedną i tą samą osobą. Medyk sądowy, z którym rozmawialiśmy, twierdził, że Edmund był wówczas w takim stanie eskalacji. Objawiało się to w tym, że wyciął płat skóry przypominający strój kąpielowy. Do tej pory jeszcze tak wielkiego fragmentu ciała nie wyciął. W Poznaniu były tylko 2 zakłady, które kupowały papier z napisem Pollena Łaskarzew. Jednym z nich była spółdzielnia Ziołolek, w której pracował Edmund. Pracownicy Ziołoleku od razu trafili na celownik śledczych. Się zdziwiłem, bo pierwszy raz zadzwoniono z działu BHP, gdzie kupowano nam odzież, że dokładnie mamy podać, jakie mamy numery obuwia. No bo zostawił te ślady na cmentarzu. A że mieliśmy w sumie podobne tam chyba parę osób, no to od razu się też grono osób podejrzanych z tego. No ale ja miałem alibi akurat, bo byłem, nie wiem, w Warszawie, czy gdzieś byłem tam wtedy w tym czasie akurat tak. To pewnie też były No podejrzewam, że może też, no bo wzrostem podobny, nie, no. W aktach bardzo często pojawia się nazwa najstarszego poznańskiego kina – Apollo. Powiedz, Michał, jaki związek ma to miejsce ze sprawą Edmunda? Zasadniczy. Edmund Kolanowski poszedł do tego kina na Wilczycę, horror Marka Piestraka. Ci, którzy oglądali, wiedzą, że ten film przedstawia martwe ciała, martwe nagie ciała wydobywane z grobów. Sąd później w uzasadnieniu swojego wyroku podkreślał stanowczo, że ten film podniecił Edmunda, wzbudził w nim wielką ochotę na to, żeby pojechać na cmentarz i znaleźć jakieś ciało. Edmund rzeczywiście po projekcji wrócił do domu, uzbroił się w różne przedmioty, między innymi łopatkę własnej roboty, jakiś nóż. Wsiadł do tramwaju, pojechał tramwajem na Miłostowo, na ten cmentarz, w którym jesteśmy, na który jako dziecko chodził na grób swojego brata. Znalazł jakiś świeży grób i zabrał się do dzieła. Edmund dokonał zabójstwa Alinki w Poznaniu, ale pozostałe 2 zbrodnie, które mu udowodniono, zostały dokonane w innych częściach Polski. Jedna ze zbrodni została popełniona w Wawrze pod Warszawą, druga w Baborówku, takiej małej miejscowości nieopodal Szamotu. Ciała jednej z tych kobiet do dziś nie udało się odnaleźć. To był ewenement, że sąd zdecydował się oskarżyć go o zbrodnię, w której nie znaleziono ciała. Mimo wszystko jego zeznania były na tyle dokładne, że postawiono mu zarzuty i został za to skazany. Tak, milicjanci, z którymi rozmawiałem, podkreślali, że Edmund, jak już zdecydował się mówić, mówił bardzo chętnie, wykazując się fotograficzną pamięcią. Czy w Twojej opinii, po przeprowadzonych rozmowach z milicjantami i po tym, gdy przeanalizowałeś całą sprawę, uważasz, że Edmund naprawdę mógł dokonać większej liczby zabójstw? Mam wrażenie, że tak. Nawet jeden z policjantów opowiadał mi o takiej historii związanej z kelnerką z WZ-ki. On się przyznał do zabójstwa kelnerki, która rzeczywiście zniknęła.
Nawet wskazał miejsce, coś było nie tak z tym miejscem, więc i z tego zabójstwa zrezygnowano, tworząc akt oskarżenia. Edmund był seryjnym zabójcą. Nie zdziwiłoby mnie zatem, gdyby tych zbrodni miał więcej na koncie. Milicjanci i policjanci, z którymi rozmawiałem, podkreślali, że Kolanowski miał swoją inteligencję. Wykazywał się swoistym sprytem. Czyli pomysł Edmunda w czasie przesłuchań polegał na tym, żeby odciąć się od czynów dokonanych na Ramowickim cmentarzu i na przyznaniu się do czynów, które popełnił na cmentarzu, czyli przede wszystkim, czyli tylko i wyłącznie czynów nekrofilnych. Dlaczego? Dlaczego chciał się odciąć od tego, co zrobił na Ramowicach? No bo chciał się odciąć od zabójstwa. Wiedział, albo podejrzewał przynajmniej, że za zabójstwo grozi mu ciężka kara, prawdopodobnie kara śmierci, albo nawet na pewno kara śmierci. Edmund przyznał się w trakcie przesłuchań do 3 zabójstw, jednak na sali rozpraw odwołał swoje zeznania. Tak, stwierdził, że przyznał się do zabójstw, dlatego iż przesłuchujący go milicjant posługiwał się przemocą, siłą w trakcie przesłuchania. Taka była jego linia obrony, ale nie przyniosło to skutku. Sąd nie dał wiary tej wersji wydarzeń. W niektórych doniesieniach pojawia się pseudonim Edmunda Zimny Chirurg. Skąd się to wzięło? Zimny chirurg to jest nazwa, którą on sam sobie nadał w czasie badań psychologicznych albo psychiatrycznych. Edmund w pewnym momencie uprzytomnił sobie, że prawdopodobnie przejdzie do historii kryminologii, że takie zboczenie jest niezwykle rzadkie. Cięcia na zwłokach były niezwykle precyzyjne. Tak, medyk sądowy, który badał ciała zbezczeszczone przez Edmunda, podkreślał, że te cięcia były coraz bardziej fachowe. W związku z tym przez jakiś czas podejrzewano, że sprawca tego wszystkiego jest na przykład rzeźnikiem. Przejdźmy do najmroczniejszego punktu opowieści o Edmundzie Kolanowskim. Co robił z fragmentami ciał, które wycinał ofiarom? Zanosił je na swój stryszek, do którego nikt nie miał wstępu, łącznie z jego konkubiną. Tam miał taką szmacianą albo wełnianą lalkę. Przyszywał do tej lalki fragmenty ciał i onanizował się przy nich. Seksuolog stwierdził, że Edmund jest fetyszystą, nie dba w ogóle o osobowość kobiet, nie dba o kobiety jako całość. Był sfokusowany tylko i wyłącznie na piersiach i na genitaliach. Czy konkubina Edmunda wiedziała o tym, jakich czynów się dopuścił? Najsmutniejsze jest to, że ona rzeczywiście na pewno mogła podejrzewać, ale w pewnym momencie musiała to wiedzieć, ponieważ znalazła fragmenty ciał w palenisku pieca, który mieli w domu. Proces Edmunda rozpoczął się w styczniu 1985 roku i wzbudził duże zainteresowanie opinii publicznej. Każda z rozpraw była relacjonowana w lokalnych dziennikach. Po kilku miesiącach zapadł wyrok. 4 czerwca 1985 roku Kolanowski został skazany na śmierć. Pod szubienicę trafił rok później. Odwiedziliśmy miejsce pochówku małego Andrzejka, od którego właściwie wszystko się zaczęło. Może zatem udajmy się również na miejsce pochówku samego Edmunda. Dobry pomysł. Sprawdźmy, jak wygląda grób Edmunda Kolanowskiego, czy jest też tak zapomniany jak grób jego brata. Jakiś czas temu byłeś na tym grobie, ja również kilka razy tam byłem, więc nie będzie chyba problemu, aby znaleźć to miejsce. No mam nadzieję, że nie, choć ten nasz cmentarz przypomina czasami labirynt, w którym czasami można się zgubić. Są tutaj jakieś stare kwiaty, stare znicze. Jak myślisz, czy zostały one przyniesione przez bliskich Edmunda? Myślę, że nie mogły to być córki. Mam wrażenie, że odcięły się od tego zatrutego dziedzictwa. Może ktoś ze służb cmentarnych, grób zabójcy, grób, który jest całkowicie zapomniany, a który zostanie za chwilę zlikwidowany, to porusza wyobraźnię.
Na tym cmentarzu na Miłostowie wszystko się zaczęło i tutaj również zakończyła się sprawa Edmunda. Tak, smutny koniec. Spisane krwią. Seria kryminalna, na której wzorowałem się, tworząc materiał o Edmundzie. Pierwszy odcinek drugiego sezonu Spisane krwią jest już dostępny na kanale CBS Reality. Ciekawa i tajemnicza sprawa opowiedziana przez autorów kryminałów. Ten temat na pewno Was zainteresuje.